Słuchajcie, są motocykle, które są bardzo użytkowe, bardzo praktyczne, świetnie sprawdzają się na co dzień i są poważane w codziennym użytkowaniu. Ale są też motocykle, które są po prostu ładne i chcemy je mieć tylko po to, aby na nie patrzeć, aby je kochać, aby je w garażu oglądać. I właśnie takim motocyklem jest Yamaha XSR 900 GP. Oglądajcie. W 2023 roku na targach EICMA Yamaha pokazuje coś niesamowitego, co wydawało się, że może być jakąś tylko konceptem, prezentacją takiego motocykla, który nie pojawi się na rynku do sprzedaży. A jednak w 2024 roku wypuszczają zmienioną wersję, usportowioną wersję motocykla XSR 900, wersję GP. Jest to piękna maszyna, która w idealny sposób nawiązuje do motocykli sportowych z lat 90., do motocykli GP 500 i wyciąga ten sportowy charakter, sportowe DNA Yamahy z dawnych lat. Udało się to im niesamowicie, maszyna wygląda przepięknie, a my dzisiaj przedstawimy Wam pewne szczegóły co do tego motocykla. Ja mam na imię Andrzej, witamy na kanale Mototalks. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do lajkowania i do komentowania. Natomiast jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu, skontaktujemy się z Wami i porozmawiamy o motocyklach. Przechodzimy do tej przepięknej maszyny. Dużo razy użyję dzisiaj tego słowa przepiękna maszyna, ponieważ to mi się z tym motocyklem jak najbardziej kojarzy. Zobaczcie, jak ona wygląda w całokształcie. Jakbyśmy cofnęli się w czasie. Jest to motocykl, który po prostu pasuje do niego każdy detal, mimo tego, że jest to hybryda motocykla nowoczesnego, motocykla technicznie bardzo zaawansowanego, do którego zostało dołożono dużo detali, które mają powodować, że motocykl wygląda jak maszyna z lat 80. Wielu klientów widzących tę maszynę pierwszy raz mówi, że wow, czy to jest jakaś replika, czy to jest coś zrobionego indywidualnie, czy to jest motocykl, który jest fabrycznie osiągalny? Jak najbardziej tak. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że nie będzie to hit sprzedażowy, ponieważ jest to motocykl dla konesera, motocykl dla osoby, która kocha tamte czasy, kocha historię motoryzacji i na tego typu maszyny patrzy z taką dozą, można powiedzieć, ekscytacji, a niekoniecznie liczy na jakieś praktyczne wykorzystanie tego motocykla. Przejdźmy do technicznych szczegółów tej maszyny. Oczywiście jest to motocykl, który został zrobiony na bazie XSR 900 i dostał wszystkie te aktualizacje, nowości jak nowe MT9. Przede wszystkim, jakie są różnice między nową MT9 oraz XSR 900. Jest to maszyna, która ma być mniej narwista, mniej zwariowana i mniej dzika. Jaki zastosowała Yamaha zabieg? Zastosowała w nim dłuższy wahacz. Wahacz jest dłuższy o 5,5 cm, co powoduje, że motocykl będzie mniej wrażliwy na podnoszenie przedniego koła. Rozkład masy jest troszeczkę inny, dociążenie przedniego koła będzie większe. Dzięki temu motocykl będzie troszkę stabilniejszy i nie będzie miał takiego nerwowego charakteru jak MT9. Natomiast co pojawiło się z różnic między XSR-ką GP a zwykłą XSR-ą? Oczywiście ta przepiękna owiewka, całe to body, które ma nawiązywać do tych motocykli sportowych z lat 80. Zobaczcie na tę piękna, zaokrąglona owiewka, ale bardzo minimalistyczna lampeczka, światło LEDowe, które jest naprawdę ukryte w tej przedniej owiewce. Tak naprawdę, naklejając tu naklejkę, mamy tutaj motocykl full sportowy, który tak jakbyśmy ściągnęli z toru z lat 80. Te piękne elementy plastikowe, które wydają się jak dołożone, jak dorobione, dodają tego charakteru. Oczywiście mają też pewne funkcjonalne wykorzystanie, czyli ta aerodynamika jest tutaj poprawiona, ta strójka powietrza rąk jest inaczej rozprowadzona, więc ta ochrona przed wiatrem będzie troszkę lepsza. Oczywiście ta piękna owiewka poprawia aerodynamikę, zwiększa prędkość maksymalną nawet gdzieś o 10-15 km na godzinę oraz poprawia przyspieszenie przy większych prędkościach, ponieważ oczywiście na tym motocyklu leżymy i ten wiatr nam tak bardzo nie przeszkadza. Ale zwróćcie sobie uwagę, jak ta owiewka jest zamontowana.
to jest po prostu rewelacja. Mimo tego, że są tutaj takie troszkę plastikowe wykończenia, aby ukryć jakieś tam instalacje, tutaj mamy niesamowity metalowy stelaż, który no, jest jak wyciągnięty z motocykli z lat 80. Zwróćcie sobie uwagę na to, spinki, tak zwane beta spinki, pomagają w szybkim demontażu tej owiewki. Oczywiście po rozebraniu pozostałych elementów mamy możliwość rozszerzenia i demontażu tej owiewki. Oczywiście jest to bajer, nikt tego nie stosuje i nie demontuje szybko tej owiewki, bo takiej potrzeby nie ma, ale to są takie smaczki, które czynią ten motocykl naprawdę wyjątkowy. Oczywiście mamy tutaj pozycję, która jest bardziej agresywna, co oznacza pozycja, która jest zdecydowanie bardziej leżąca. Na tym motocyklu faktycznie czujemy się troszeczkę jak na sporcie, nawet zdecydowanie pozycja bardziej agresywna niż w przypadku XSR 900. Mimo tego, że klipony są zamontowane nad półką, są one wyraźnie sportowe i ta pozycja jest leżąca. Mocno podgięte nogi i pozycja przesunięta naprzód, co powoduje zmniejsza praktyczność tego motocykla w użytkowaniu codziennym. Oczywiście, tak jak w XSR-kach 900, te lusterka fajnie zamontowane na końcach kierownicy. Zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego przyciemniany, więc wygląda też bardzo, bardzo estetycznie. No i oczywiście zbiornik paliwa, który jest taki samo jak w XSR-ce i tylna część motocykla. Ta piękna nakładka na kanapę, oczywiście to jest motocykl dwuosobowy, o czym świadczą świetnie ukryte i pięknie wykonane sety podnóżki dla pasażera. Tę nakładkę możemy sobie zdemontować, odkręcając te dwie śrubki. Mamy w zestawie pasek, montujemy sobie pasek do przeciągania tego motocykla i mamy motocykl dwuosobowy, ale przyznajcie, że w takiej wersji wygląda on genialnie. Tutaj oczywiście pole numeryczne, na wklenie sobie jakiegoś swojego ulubionego numeru i możemy czuć się jak zawodnik klasy GP500 z lat 80. Te wszystkie smaczki, oczywiście te spinki szybko złącza, które pomagają szybko zdemontować owiewkę, ale oczywiście są to tylko bajery, bo no raczej w praktyce tego po prostu nie robimy. Ten motocykl wygląda jeszcze lepiej, jeżeli zdecydujecie się na pełną owiewkę. Yamaha ma w swojej ofercie możliwość zamontowania pełnej owiewki, która zabudowuje ten motocykl, czyniąc z niego w ogóle wersję ekstra sportową. W zestawie pasuje to do siebie idealnie oraz oczywiście ma akcesoryjny wydech Akrapowicza, który wychodzi z boku i wygląda niesamowicie. Ok, co do koloru, czerwony kolor Marlboro uważam, że najpiękniejszy, bardzo, bardzo odważny, co widzimy też często po klientach, no, że niektórzy wolą jednak ten klasyczny czarno-szary, żeby się jakoś mocno nie wyróżniać, ale według mnie XSR GP powinna być właśnie w tym kolorze. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, mamy tutaj silnik CP3, standardowy silnik Yamaha, można powiedzieć bez większych modernizacji względem XSR 900 czy MT9, czyli 115 koni, około 100 Nm momentu obrotowego. Świetnie się do tej jednostki, do tego motocykla nadaje, dużo momentu obrotowego, fajna dynamika, dobre przyspieszenie. Oczywiście, tak jak i w 9 czy w XSR mamy tutaj IMU, mamy tutaj świetne zawieszenie regulowane mechanicznie, bez żadnej elektroniki, która tutaj funkcjonuje. Jeżeli chodzi o heble, z przodu mamy radialne zaciski, jest pompa Brembo, ale zaciski już nie są Brembo, więc tutaj jakby jest ukłon w stronę dobrego hamowania, ale nie tak jak powiedzmy w R9, nie jest to taki totalny sportowy wypas, no bo ten motocykl mimo tej swojej agresywnej i ekstremalnej, można powiedzieć, pozycji, nie jest jednak typowym sportem, którym będziemy latać po torze. Czyli cała elektronika jest z MT9, czyli tryby jazdy, możliwości ustawiania sobie kontroli trakcji w wielu poziomach, kontrola slajdu, kontrola unoszenia przedniego koła, pełna możliwość customowania danych trybów, abyśmy ustawili wszystkie parametry pod siebie i włączyli go jednym guzikiem, oraz oczywiście Quick Shifter trzeciej generacji, który działa w górę i w dół, niezależnie od pozycji położenia przepustnicy. Są też takie ułatwienia jak czy w R9, czy w Tracerze, czy w MT9, jak tempomat, który ma gdzieś poprawić komfort podczas dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o jeszcze różnicę między XSR-ą w wersji GP a powiedzmy MT9, doszedł jeszcze jeden styl wyświetlacza, styl wskazówkowy, analogowy wyświetlacz, który jakby
sugeruje taki cyferblat bardzo, bardzo klasyczny. Co do parametrów, co do wagi tego motocykla, mamy tutaj 200 kg z pełnym zbiornikiem, 14-litrowym zbiornikiem paliwa, więc troszkę maszyna nam przytyła względem MT9, natomiast zbiornik paliwa jest właściwie taki sam. Słuchajcie, no dla kogo to jest motocykl? Tak jak wspomniałem, dla kogoś, kto kocha motoryzację z tamtych lat, dla kogoś, kto niekoniecznie musi tym motocyklem daleko podróżować, a będzie cieszył oko wchodząc do garażu i widząc tę przepiękną maszynę stojącą na jakimś czarnym dywaniku, pięknie podświetloną. Naprawdę ta maszyna pozwala nam przenieść się do tamtych lat, do lat 80., gdzie mogliśmy na te motocykle popatrzeć no, z jakby nieukrywanym takim wzruszeniem i entuzjazmem i taką młodzieńczą radością. Więc to jest maszyna, która przede wszystkim cieszy oko, ale też nie ujmuje aspektom sportowym, aspektom technicznym. Słuchajcie, tyle co do tego motocykla. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Mamy nadzieję, że Yamaha nie zaprzepaści takich projektów. Już kiedyś XSR 900 była w wersji Abarth. Była to wersja specjalna, która miała mnóstwo karbonu, też bardzo agresywną, ekstremalną pozycję. No i faktycznie, jak została już zakończona produkcja, to te motocykle znowu były poszukiwane, więc myślę, że GPEG przez parę lat będzie i znowu zniknie i znowu takich maszyn będzie na rynku brakowało. Także spieszcie się kochać i kupować XSR 900 GP, bo jest to maszyna nietuzinkowa i wyjątkowa. Dziękujemy i do zobaczenia.